Witaj Wojtku. Cześć. Cześć. Powiedz mi, co wy tu macie takiego ciekawego, co to jest za sprzęt, bo powiem szczerze, wielkość mnie przeraziła, jak zobaczyłem. Szukaliśmy jakiegoś dobrego wiatraka, dobrej turbiny przydomowej, ale no, to, co jest dostępne na rynku, po naszych testach stwierdziliśmy, że musimy sami coś zrobić. Chcieliśmy, żeby był mniejszy gabaryt, ale no niestety musi być około 5 metrów, żeby wyciągnąć. Ta turbina ma 3,3 kW przy 12 metrach. Normy mówią, że trzeba podać parametry krzywą przy 15 metrach. Więc on ma 6,5 kW przy 15, ale to jest takie teoretyczne. Tam są podane gęstości przepływu powietrza i tak dalej. Ale tak naprawdę to jest 3,3 kW przy 12 metrach, napięcia około 300 V, 120 obrotów nominalny, jest bardzo cichy, ale nie nadaje się na przykład na domek jednorodzinny ze względu na wibracje, żeby stawiać to na dachach płaskich. Rok czasu testy, przeliczenia, Instytut Lotnictwa w Warszawie robi nam obliczenia na CFD, pierwszy w Polsce. Też tam mieli duże problemy, kilka miesięcy to potrwało. Duży problem mieliśmy z prądnicami, bo nie chcieliśmy stosować Amerykanek. Testowaliśmy przeróżne prądnice, łącznie z zamawianymi z Chinami. Moc przyszła 11 razy mniejsza niż deklarowana, więc gdzie było robione na zamówienie dla nas. No i niestety okazało się, że Amerykanka ma najlepsze parametry, jest najprostsza, nie ma co się zapisać. No jak widzimy, ze względu pewnie na gabaryt i na masę, tak? Bo ile waży ta turbina? Około pół tony. Około pół tony w tej chwili. Ma dosyć dobrą bezwładność, tak? Bo jeżeli teraz zakręcimy, to faktycznie on się będzie kręcił dosyć długo. Nam o to, bo ona jest w tej chwili podpięta do falownika Odeje 10 kW i MPPT w Dei nie nadążało za podmuchami wiatru. Był jakiś podmuch, falownik to bardziej obciążył, obroty spadły. Zanim on odpuścił, to już wyhamowało. Bardzo dużo traciliśmy i masa niestety musi być. On ma problem przy ruszeniu, znaczy problem. Żeby nabrać pełnej prędkości potrzebuje około 5 minut. Ale jak już się zacznie kręcić... To powiem się delikatny podmuch jakby wspomaga już. Przy 2 metrach muszę się tu ściągą posłużyć. Moc, jaką oddaje netto, już po prostowniku, po hamulcu, po falowniku Deje, gdzie on nam, do 150 W jest w stanie zużyć na własne potrzeby. Przy 2 metrach mamy 15,6 W, czyli nic, ale już coś oddaje. Ale przy 2 metrach się kręci, bo to co musimy wyjaśnić, Już oddaje, czyli nie tylko startuje, ale szybciej, ale jest w stanie przy 2 metrach zasilić Deję, czyli podtrzymać falownik na jego autokonsumpcję, o tak to nazwijmy. I nadwyżka netto to jest 15 W. No nie ma co tam liczyć na jakieś uzyski. No oczywiście. Tak naprawdę jak testujemy to gdzieś od nie wiem, blisko pół roku, no takie realna produkcja to jest w przedziale między 200 W a kilowatt oddawanej do sieci. Oczywiście rozumiem, że to jest generator prądu przemiennego. Tak, trójfazowy, 72 magnesy, żeby... Wszyscy robią Amerykanki na 12 magnesach, 9 cewek. Jest problem z napięciami, żeby mocno, dużym prądem nie obciążać prądnicy wiatraka. Musieliśmy iść w wysokie napięcia i w dużą częstotliwość, żeby też zaskoków nie było. Czyli generalnie generator wysokonapięciowy. Wysokonapięciowy. Czyli jak napięciu mówimy tutaj? Przy 200 obrotach on nie osiągnie, bo już turbina sama aerodynamiczna się zaczyna hamować. Mamy 600 V, a przy około 100-120 obrotach jest na pewno powyżej 300. Chcieliśmy jak najniższe napięcia, bo Deja zaczyna pracować od 80 V, ale był problem taki, że ona się zapinała, wiatr zmalał, wyłączało się. Trzeba było odczekać, więc przezwoiliśmy z powrotem prądnicę, podnieśliśmy jej jeszcze o te 30 V napięcia przy tych niskich obrotach i zapinamy falownik przy 120 V. I wtedy ta bezwładność jest, on nigdy nam się nie wyłączy. Pierwsze nasze konstrukcje miały bardzo duży rezonans, spadały. Jak turbina była obciążona, strasznie buczało. Słup metalowy w ogóle odpada, tylko słup wirowany, strunobetonowy, on bardzo ładnie tłumił. Tak jak wszystkie konstrukcje, one mają duże magnesy i mało tych magnesów. I są mocne zaskoki przy obrocie, obciążenie.
Wyrzuciliśmy, przekonstruowaliśmy jeszcze raz mniejsze magnesy, duża większa ilość 72, większa ilość cewek, wtedy nam się udało napięcia podnieść. I bardzo cicho wtedy prowadnica ta pracuje i też nie prostokątne magnesy, jak wszyscy używają, gdzie jest nagle zaskok i odpuszczanie. Zrobiliśmy to na okrągłych, że on płynnie przechodzi przez cewkę i nie ma tego buczenia, co mają wszystkie turbiny. No jesteśmy na finiszu, czekamy na końcówkę obliczeń, my to już testujemy. Dzisiaj pan Krzysztof z Instytutu Lotnictwa z Warszawy przyniesie nam komplet dokumentów. Pierwsze obliczenia ma ta turbina w CFD robiona, pierwsze w ogóle w kraju. Także co? Czyli pytanie jest inne, bo to zawsze się też pojawia. Czy montaż na budynku raczej ciężko, prawda? Nie to. Bo z racji gabarytu i przede wszystkim zgłoszenia przynajmniej, bo w tym momencie mamy powyżej 3 metrów, jak gdyby ponad obiekt budowlany, czyli już nie może być, ale na gruncie do 12 metrów, do 12 metrów w słupie, tak. Lub ewentualnie, jeżeli by wiało faktycznie dosyć mocno, była otwarta przestrzeń, dobre warunki wieczne, to mogłoby stanąć na gruncie, prawda? Dokładnie. Być może uda się tą turbinę w tej postaci przetransportować i zrobić jakieś testy faktycznie bezpośrednio u nas na ogryzie. Jesteśmy domówieni, poczekajmy troszkę. Oczywiście zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Natomiast pytanie jest jeszcze takie, bo mamy wysokie napięcie, czyli przez to, że jest wysokie napięcie, to on już zaczyna generować przy mniejszym wietrze. To jest bardzo ważne. Tak. Mamy mniejsze opory, w związku z czym właśnie nie są takie duże prądy. Możemy zastosować po AC, ten słup może być oddalony, nie mamy tych spadków. Szybciej nam rusza falownik, mniej obciążamy, mostek prostowniczy. Hamulec generalnie nie jest potrzebny, jest on zastosowany, można ustawić od obrotów albo od napięcia. Jakiś tam pułap, który chcemy, żeby się wyhamował, ale powyżej 120 obrotów, nawet jak odpuścimy całkowicie obciążenie, ona się bardzo fajnie hamuje, sama ta prądnica. Także jest mega bezpieczne, ciche, naprawdę, nic nie buczy. To pytanie jest takie, bo widzimy, że mamy nie dość, że jakby VAWT, prawda, czyli Vertical Axis, tak? Tak. Pytanie, dlaczego 3 łopaty, a nie na przykład 5 albo 6? Temat rzeka. Przeliczaliśmy to właśnie w Warszawie. Robiliśmy na 5, na 4 łopaty, jednak okazało się, że 3 łopatowe są najsprawniejsze, najlepsze wyniki. Tutaj duży problem mieliśmy z wyliczeniem. Tutaj, jak może Ci pokażę, są otwory. Tak. Do kąta, bo postawiliśmy u siebie tunel, żeby to sprawdzić. Certyfikacja to swoją drogą oddzielnie. Tu mamy otwory, to już jest ostateczna wersja o 0,2 stopnia. To jest praktycznie minimalne. To powiem Ci, że przy przestawieniu o 0,2 stopnia o 40% spadała wydajność tego. Czyli dosłownie minimalnie kąt tylko różny jest tak. Pół milimetra różnicy. Czyli na łopacie tam powiedzmy z 2 mm. I ta turbina przy wyższych obrotach o 40% wydajność tego spadała. Straszne. No ale przez to zajęło nam to sporo czasu. Nie? No, nie myśleliście, żeby ta turbina oprócz tego miała na przykład osłonę jeszcze i lamele, które dodatkowo w jakiś sposób wspomagają? Kierunek, jest to jakaś już, kurczę, chcemy się teraz skupić na tym produktem, on już jest dopracowany, gotowy. Teraz firma Growat od lipca robi nam soft do falowników hybrydowych Growata. Jeszcze mają problem, on już pracuje, ale gubi się jeszcze, ale Growat na przykład 10 hybryda kosztuje połowę tego, co daje i pobiera 30 W na własne potrzeby. Dzisiaj też mają tutaj przyjść ten informatyk z Growata, jesteśmy umówieni. Powinniśmy to dostać już do końca lutego i wtedy chcemy to sprzedawać w takich pakietach z Growatem, ze sterownikiem i tak dalej. Czyli kompleks jakby taki, żeby ktoś montuje, podłącza, uruchamia i od razu działa, a nie trzeba szukać teraz dodatkowo jaki regulator, jaki falownik, jaki, prawda? Największy problem jest z wysterowaniem tego, ustawieniem krzywej mocy, to jest jakiś dramat w warunkach naturalnych, zajęłoby to nam rok czasu. Tylko tunel aerodynamiczny, stały przepływ powietrza i jesteśmy wtedy w stanie to dobrze dobrać. Wzrasta nam dużo sprawność tej turbiny. No dobrze, a teraz... Mamy już przygotowaną mniejszą, o połowę, 2,5 metra. Czyli mniejsze mocy również też są możliwe. Ale mamy problem z prądnicą, będzie zastosowana prądnica dwufazowa, żeby dalej iść wysokie napięcia, celujemy do 600 V, żeby jak najmniejsze prądy
i wtedy mamy dużo mniejsze straty. Ale wtedy trzeba by to konwertować na prąd stały już, nie? No bo tak, nie tutaj bardzo... tak samo. Tak samo. Czyli mostek prostowniczy klasyczny i... Dokładnie, dokładnie. I w ten sposób. Czyli generalnie do falownika pod wyjście MPPT wszystko pod falownik robimy, tak? Czy to ma być w off-gridzie typowym działać? No jeżeli pójdziemy w duże prądy, te straty są ogromne, nawet na samym falowniku. I płynniej to chodzi. Jasne, jasne. No dobrze, rozumiem, że jak będzie mniejsza wersja, to z automatu większe obroty, no bo to jakby... Tak, bo średnicę oczywiście, tak. I mamy nadzieję, że tutaj osiągniemy, bo tamta powinna osiągać około 200 obrotów na minutę i zbliżymy się do tych 600 V przy tym napięciu. Także powinno być ok. Co wyjdzie, zobaczymy. Badania, tunel, przerabianie i tak dalej. No nie ma jakichś gotowców gdzieś do zaadoptowania. Nie? To, co jest dostępne na rynku, bo tak jak mówię, szukaliśmy jakichś normalnych turbin, nieokłamanych, nieoszukanych, tylko z realnymi parametrami. No pytanie jeszcze dokładnie, co z łożyskami teraz, prawda? No bo to jest... Łożyska, temat rzeka. Tu są 4 łożyska SKF-a firmy, 2 oporowe, plus 2 normalne toczne łożyska. Przy stałych obrotach 200 na minutę mamy gwarancję na 20 lat. 20. Więc spokojnie, tutaj się nie boimy. Nie mówię, że te 20 lat, bo nie wiem, co się wydarzy, ale na pewno problematyczna jest wymiana. Akurat w tym urządzeniu bardzo jest problematyczna, bo idzie oś 70, tutaj w środku jest oś wał 70 i to jest wewnętrzna średnica łożyska, 137 na zewnątrz, są 2 na dole, oporowe, ale dlatego, jak delikatnie bujniemy, to on już leci, on praktycznie bez oporów, bez hałasu się obraca. I przewody są wyprowadzane od spodu, tak? Jakby pod... Tak, tutaj jest na uchwycie jest puszka, ona teraz do targów jest zdemontowana, przewody są wrzucone do środka, jest otwór na dławik, wewnątrz supa mamy też kosze. Docelowo chcemy zrobić, mamy już kamerę ustawioną online. Jeżeli dostaniemy falownik Growata stricte do tego, będzie miał oddzielne śledzenie, jeden tracker i możemy to odczytać na aplikacji, bo w DEI wszystko nam zrzuca, mam PV-kę podpiętą i wiatrak i tak na dobrą sprawę nie wiemy ile co robi, bo nie ma monitoringu, plus online prędkość wiatru, tak żeby klient mógł zobaczyć. Żadna firma tego nie udostępnia. Myśmy drążyli, każdy się boi, broni, nie wiemy dlaczego. Każdy jest zdziwiony, że to jest tylko 3 kW, ma 15 metrów, no ale no to jest fizyka. To oczywiście, to jest tak, jak ma 3 kW, ale będzie realnie dawało kilowat w sposób ciągły, to jest bardzo dobry wynik generalnie. Ale na to trzeba się przygotować. Między 200 W a kilowat, to tak możemy na taką stałą produkcję przy jakiejś... Pytanie, czy ten kilowat będzie osiągalny przy wietrze powiedzmy około 4-5 metrów, czy nie? Przy 4 metrach to mamy już netto po DEI. Czyli jak będziemy mieli falownik Growata, myślę, że te 70-100 W będzie więcej. Przy 4 metrach mamy 124, przy 5 240, no powiedzmy 300 W będzie przy 5 metrach. Tutaj no więcej nie wyciągniemy z tego. Musiałby być kurczę 2 razy większy i... No bo dlaczego pytam? Bo wiemy, że w Polsce na ogół ten wiatr, który jest w przedziale 4-5 metrów, to jest w większości miejsc, prawda? To nie jest tak, a tam już są strefy wieczne. Dokładnie. No to wtedy mamy tam 6, 7, bo wszyscy udają przy prędkości wiatru 12 metrów, no ale to już jest wichura. 12 metrów. Dzisiaj, wczoraj tu na targach byłem jeden producent, nie mówię nazwy, podaje moc nominalną przy 22 metrach. No to nie, to się nie da wyjść z domu przy takich, dokładnie, to mamy ile? 80 km na godzinę, to jest jakiś dramat, ale okej. To jest nasz projekt, to nie jest jakiś standardowy profil, który jest dostępny. Robiliśmy formę na początku wzory do tunelu, wiadomo jakie przepływy i tak dalej. I jest to produkowane w Polsce, na południu Polski, Huta nam robi, także nie ma z tym problemu. Czy to jest odlew generalnie? To jest odlew, to jest tak. Okej, fragment łopaty. Jesteśmy pewni tego produktu. Za miesiąc będzie normalnie w sprzedaży. Cena będzie sprzedawane przez firmę K500. To jest głównie dla firm, osób prywatnych się nie obsługujemy, ale przez naszych dystrybutorów myślę, że taka turbina około 22 000
dla przysłowiowego Kowalskiego będzie. To już... netto, wszystko jest netto, czyli do tego powiedzmy 8% VAT-u czy 23%, bo to jest z też montażem 8. Też chcemy montować to, wtedy te koszty... Ale to już mówisz z falownikiem, czy sama turbina? Nie, sama turbina. Jeżeli dojdziemy do growata, będziemy mieli growata, to powiedzmy 25 tysięcy z falownikiem, hamulec około 2, 27 tysięcy. Jeżeli będzie z montażem, wiadomo, że te 15% VAT-u klient odzyska, firma to musi zarobić, bo ma jakieś tam koszty. Ale myślę, że jest to alternatywa, jak ktoś chce wiatrak pionowy. Tak. Bo jak poziome, no to mamy dużo tańsze, tylko że mamy hałas, wibracje. One gwiżdżą, tak, to jest właśnie ten problem. To właśnie dlaczego tego nie chcę. Zabezpieczenia przeciwburzowe, hamulce i tak dalej. Chcemy tego uniknąć, spokojnie spać, to ma się skręcić i bardzo ładnie wyglądać. Tak jest. I takie było założenie. Tak jest. Natomiast pytanie, czy on się kwalifikuje do dofinansowania Moja turbina wiatrowa, prawda? Bo to jest dlaczego żeśmy go tak powiększali? Bo tak naprawdę 4 kW by nam starczyło. Ale z racji tego, że norma mówi, że prędkość, moc nominalna musi być tam przy odpowiedniej gęstości powietrza i przy 15 metrach podana, wydłużaliśmy tą turbinę do tego, że przy 15 metrach ona ma 6,5 kW oddaje i łapie się 100% na dofinansowania, czyli te pełne 30 tysięcy, tam gdzie jest 5 tysięcy do kW. Tak. Czyli mamy maksymalne dofinansowanie plus 17 tysięcy na magazyn energii, dlatego będzie to na growacie hybrydzie, żeby można też podłączyć magazyn bądź na DEI, jak ktoś chce. I łapiemy się 100% dofinansowania. Okej. I teraz jeszcze jest kwestia tego, jak Wy to na przykład dostarczycie, tak? Tak. To teraz, no rozumiem, to jest konstrukcja tutaj typowo pokazowa. To jest typowo na targi. Natomiast czy z całym słupem również jesteście w stanie to dostarczyć, czy to tylko... Oczywiście, no słup mamy, tylko z słupem jest problem z transportem. Jasne. Myśmy u nas do testów, jak zamawiali słupy, to słup kosztował niecałe 4000, natomiast transport prawie 6. Tak, no bo to jest wielki gabaryt i oczywiście. Tak, i zależy kto gdzie po prostu mieszka, ale jest tych firm w Polsce. Ale to bardziej słup betonowy, jakiś kompozyt? Betonowy, strunobetonowy, on bardzo fajnie tłumi wibracje, drgania i jest bardzo stabilny. Jaka głębokość kopania tego słupa, czy wiercenia? Bo to... 3 metry, bo mamy do 12 metrów mamy na zgłoszenie. I standardowo zależy jaki słup sobie wybierzemy. Ten, który my mamy, on jest 3 metry w głąb, plus ma 2 płyty oporowe. Jest zakopany, zawibrowany, żadnych betonów i tak dalej i to jest na zgłoszenie. Tak. Na to jest potrzebny dźwig, podnośnik kosztowy, bo to jest za ciężkie, żeby to zrobić. Czyli powiedzmy sobie tak, że bo właśnie do 12 metrów, to 12 metrów ma słup? Nie, czy 12 metrów jest, czyli tutaj czubek turbiny, to jest 12 metrów. Czyli do tego miejsca, tutaj mamy uchwyt montowany przez te śruby do słupa. Do tego miejsca musimy mieć 9 metrów wystawiać. Czyli jeżeli słup 12-metrowy weźmiemy, wkopiemy go te 3 metry, 9 plus reszta i się mieścimy. Mieścimy się w 12 metrach. Tak, mieścimy się. Czyli jak myślicie, czy jakieś problemy będą robiły gminy, prawda, czy urzędy miast, żeby coś takiego montować, czy raczej zgłoszenie poleci i to jest na Jest zasadzie... na zgłoszenie. Zakładam, że tak będzie podobnie jak z fotowoltaiką. Jak zaczynałem 12 lat temu, pierwsza fotowoltaika, jak byłem w NA, w zakładzie energetycznym, to mnie odesłali z kwitkiem i powiedzieli, co ja sobie wyobrażam, że jak ja chcę coś podłączyć do ich sieci. Ustawa mały trójpak, proszę poczytać. Za tydzień poszedłem, przeprosili mnie, do dzisiaj współpracujemy, mam firmę, montujemy, nie ma żadnych problemów. Może na początku coś tak będzie, ale jest podstawa prawna, więc gminy zgłaszamy tylko i jak gdyby to problem. W zasadzie jak dysponujemy terenem, to w zasadzie odmowa jest tutaj... Nie, to jest na zgłoszenie. Budujemy, nawet się nikogo nie pytamy, po budowie robimy zgłoszenie. Dziękuję i temat mamy załatwiony. Także to się kilka miesięcy temu zmieniło i bardzo dobrze, jeżeli chodzi o turbinę. No idziemy w tym kierunku. Widać, że jest ciśnienie, jest presja, żeby jednak tą energię wytwarzać głównie wtedy, kiedy fotowoltaika powiedzmy działa słabiutko. Bo to trzeba się umówić. Turbina wiatrowa nie ma co liczyć na jakąś stałą produkcję. To nie jest PV-ka, że możemy sobie przeliczyć roczną produkcję, być pewni, przeliczyć do zużycia. To bardzo fajnie współpracuje na chwilę obecną mamy z magazynami DEI, tymi 615 podłączone. Rozładowanie mamy do 30% u nas w firmie, gdzie to testujemy. Do 30% schodzą akumulatory, jakieś tam 120 W mamy stałe zużycie, wieczorem alarmy, kamery. No ale jest miło, jak się przychodzi rano i baterie są na full.
No oczywiście. Oczywiście po 15 minutach ich nie ma, jak jest duże zużycie, oczywiście. To jest taki, ale do domu przy obecnej ustawie rewelacyjne rozwiązanie. Jak najbardziej, w domach to zużycie nie jest aż takie duże, a nawet jeżeli jest, zawsze jest to ileś kilowatogodzin, które gdzieś w tym magazynie mogą być przechowane i o tyle będzie taniej, o tyle będzie lepiej, no to wiadomo. Prawda? Najlepszy dzień był walentynki teraz, 14 lutego, gdzie tylko że też dokładnie nie wiem, bo mam 5 kW fotowoltaiki, ale ona tam praktycznie pogody wtedy u nas nie było, ale ładnie wiało i miałem 19 kW wyprodukowane. Więc, ale to jedyny dzień w tym roku. Mamy pytanie jest jeszcze jedno, bardzo ważne. Co się wydarzy w momencie, kiedy, no bo oczywiście mamy falownik, mamy fotowoltaikę podpiętą, mamy turbinę podpiętą. Tak. I teraz tak, no wychodzi słońce rano, coś tam zaczyna ładować nam akumulator, jest też wiatr. Turbina się obraca, baterie się naładują. No to w normalnym działaniu wiemy, że falownik przyjął w gryzie, podniesie częstotliwość na przykład i panele stłumi. Dokładnie. Co z wiatrakiem? Jak go wyhamować? Co z wiatrakiem? No jeżeli jesteśmy podłączeni do sieci, nie ma z tym problemu, po prostu nadwyżkę wrzuci w sieć. Jest dołączony sterownik, który ma, pozostało w nim 8 wyjść. On-off możemy sobie wybrać, zaprogramować albo od napięcia, albo od obrotów i jeżeli falownik nam zacznie odpuszczać, wzrosną obroty czy napięcie i możemy sobie zewnętrzne urządzenia podłączyć do wyjścia przekaźnikowego z tego hamulca, który mamy. W ostateczności zapnie nam hamulec, ale może nam po kolei jakieś tam, nie wiem, grzałki, cokolwiek dopinać ten sam sterownik. I jest taka opcja, mamy 8 chyba wyjść zostało wolnych, on-off. A jest możliwość, żeby na przykład, no bo teraz tak, jeżeli podepniemy grzałkę, to się może okazać za chwilkę, że zacznie nam te akumulatory niepotrzebnie rozładowywać, coś nie wyjdzie, prawda? A lub to słońce, które jest, zamiast ładować akumulator czy podtrzymać, będziemy ciągnąć. Może lepszym rozwiązaniem byłoby to, że w momencie, kiedy mamy pełny akumulator, to odpinamy wyjście, czyli on się kręci wtedy jałowo, i jak gdyby już po prostu nie... Ale to można, to jest w tym sterowniku. Takie jest założenie, że ten sterownik po zaniku obciążenia, jak wzrosną wiatr, on go wyhamuje, ale też go wyhamuje w jakieś tam rezystacyjne rzeczy. W hamulcu mamy 9 kW grzałek, które po prostu go... Czyli muszą go stłumić na zero w zasadzie, no, chyba, że ktoś chce wykorzystywać tą energię, to też jest opcja, żeby ją przekierować gdzieś tą nadwyżkę, jak to ma stricte w off-gridzie działać. To jest taka opcja. No cóż, ja myślę, że temat jest względnie wyczerpany. Jeżeli będą testy, to będzie na pewno więcej relacji, więcej tutaj informacji istotnych, jak to działa, jak funkcjonuje. Gdzieś ja myślę połowa kwietnia, bo jeszcze teraz czekamy na anodowanie magnesów, bo neodymy mają to do siebie, że potrafią korodować. Czekamy, mamy w kwietniu dostać już tak docelowo sporą partię. To myślę, że możemy udostępnić. Jasne. Sami jestem ciekawy, jaki będzie odzew, ale ja również, jesteśmy absolutnie pewni tego produktu, także dla nas będzie bardzo fajnie. No dobrze. Słuchajcie, myślę, że Wam się podobało. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to oczywiście śmiało proszę o liczne komentarze i oczywiście dyskusje jak zwykle, bo YouTube to uwielbia. Ja również, dokładnie. Myślę, że Wojtek też będzie tutaj uczestniczył w dyskusji i będzie odpowiadał na Wasze pytania, bo myślę, że się pojawią takie, których myśmy tu nie poruszyli, bo to zawsze tak jest, prawda? Ale temat jest naprawdę ciekawy. Tych gabarytów, wolno stojące, ewentualnie wyjątkowo ciekawa rzecz, więc śledźcie dalej wydarzenia, co się będzie działo. A za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Proszę o łapki w górę, o liczne subskrypcje i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć. Hej. Dzięki, Wojtku. Dzięki.